Właśnie pokazałam Wam ocet. Taki mamy ocet. Tutto aceto. Ocet 6%. Potrzebny jest nam do tego przepisu 6%. Widzicie? Zaraz Wam pokażę tutaj. O, zobaczcie, 6%. Ale może być też ocet 9%. Nawet 10%, bez różnicy. Najważniejsze, że macie ocet. Witajcie serdecznie na moim kanale, który się nazywa Przepisy jak u babci. Zapraszam Was do wspólnego gotowania. Ja jestem Ewa i nie jestem babcią, ale kanał się nazywa Przepisy jak u babci z tego względu, że po prostu wszyscy lubią jeść tak, jak babcia gotuje. Dlatego ten kanał się tak nazywa. Ten kanał istnieje od miesiąca czasu. No i wczoraj o godzinie 20 stukło mi 1000 subskrypcji. Ja Wam bardzo dziękuję, że subskrybujecie ten kanał, który jest taki mały, a tak dużo Was wchodzi na live'y. Dzisiaj wspólnie będziemy robić przepis, który Was powali z nóg. Przepis, który możecie robić cały rok, jest prosty, kilka składników, a głównym składnikiem, takim sekretnym właśnie jest ocet 6%, ale możecie użyć octu 9% albo 10%. Najważniejsze, żebyście mieli ocet. I teraz ja Wam powiem, co ja przygotuję. Tutaj już mam składniki. Dzisiaj będziemy robić dwa różne przepisy i na pewno trochę ze mną pobędziecie. Z godziny czasu to na 100%. Także przygotujcie się na fajne oglądanie. Zapraszam Was do mojej kuchni. Ja się jeszcze Wam pokażę. Ciała tutti. Jestem przygotowana do gotowania. Dobrze, tam jest moja chustka, jest ok. Chodzi o to, że po prostu ściągnę to okulary do czytania. Chodzi o to, że ja muszę mieć chustkę na głowie, żeby mi włosy nie spadały do jedzenia. Jeżeli ktoś nie jest Polakiem, nie rozumie języka polskiego, to jest mi bardzo przykro. Ja mogę się tylko przywitać też po włosku. Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Io oggi faccio una ricetta strepitosa, una ricetta che bisogna avere un po' di aceto. Che ricetta adesso saprete. Chi è da prima volta al mio canale, per favore si può iscrivere. Prima di iscrivere, vedete cosa do. Quale ricette? A questo canale do le ricette anche nella lingua italiana. Poi maggior parte tutte le mie ricette sono tradotte in tutte le lingue del mondo. Voi basta che cliccate sulla CC e poi cliccate sopra sul accendi la lingua e mettete la lingua quella che vi piace. Ok, comincio a cucinare perché dopo devo cucinare pranzo. Ora facciamo due ricette strepitose. Adesso dico in italiano quali sono le ricette. Io farò adesso le frappe, oppure chiacchiere o cenci, come vi piace chiamare. Dopodiché preparo il pane integrale. Ok? Frattempo, dopo che ho preparato l'impasto, che deve stare 20 minuti, prepariamo impasto per pane e poi dopo prepariamo frappe e cuciniamo. Ok? Va bene. Grazie, ritorno a parlare in polacco. Buona giornata a tutti. Słuchajcie, już pozdrowiłam wszystkich ziomków w języku włoskim, bo na moim kanale są przepisy też w języku włoskim. Ja ogólnie daję moje przepisy w różnych językach. Zabieramy się do robienia przepisu. Brian, ciao Brian i pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj będziemy robić dwa przepisy. W międzyczasie, jak będzie ciasto stało, to będziemy, Emilia, cześć. To będziemy robić. Jak ja postawię Was na ten statyw, to już nie będę mogła czytać. Pamiętajcie, że na tym kanale trzeba się zachowywać uprzejmie, miło i po prostu nie pisać brzydkich słów. Kto będzie pisał brzydkie słowa, automat będzie Was blokował, bo jest filtr w YouTubie ustawiony przeze mnie. Dzisiaj robimy dwa przepisy. Pierwszy przepis to są chrusty, bo chrusty to jest coś fajnego, szybko się robi i chrusty po włosku to się nazywają frappe.
albo można na nie mówić kiakiery albo częci. Ja tutaj przygotowałam moje produkty i może tak szybko Wam powiem, bo ktoś, kto będzie później chciał robić, to w 5 minucie już będzie miał przepis. Więc tak, kochani, potrzebne nam jest 400 g mąki, 60 g cukru pudru, 250 ml śmietany 35%, szczypta soli i 1 łyżka octu. Ja mam ocet 6%. Najważniejsze, żeby mieć ten ocet. Ale tutaj widzicie 6%, widzicie, no nie? No jeszcze tak wezmę, o tak, tutaj widzicie 6%. Może być ocet 9% albo może być ocet 10%. Jaki tam macie ocet? W każdym bądź razie ja po prostu mam taki ocet, a nie inny. Poczekajcie. I teraz już się zabieramy za przepis. Po prostu będę musiała odmierzyć mąkę. Jeżeli chodzi o mąkę, to w Polsce mamy mąkę pszenną, a ja tutaj użyję mąki 00. Taka jest mąka 00 i użyję takiej specjalnej mąki, którą możecie kupić w sklepie z żywnością włoską albo przez internet, bo w Polsce takiej mąki nie produkują. Ta mąka nazywa się Farina Manitoba. Farina to mąka, tipo Manitoba. Manitoba to znaczy miejscowość w Kanadzie, bo to ziarno, tą pszenicę uprawia się w okolicach miasta Manitoba na północy Kanady. I dlaczego ta mąka jest taka specjalna? To jest mąka bardzo mocna, ona jest elastyczna i tak jak wyczytałam na internecie odnośnie tej mąki, to ona pisze tak, że jest bardziej elastyczna, ma więcej glutenu i pisze się jako W350, jeżeli chodzi o tą mąkę. I więcej pochłania płynów, ale jest elastyczna, nadaje się ta mąka do kochani, długiego wyrastania. Na przykład jak robimy jakiś chleb czy tam jakieś ciasta drożdżowe, to ona jest idealna, żeby stała na przykład przez 48 godzin albo stała w lodówce i tak dalej. Ja Wam mówię o tej mące, bo takie rzeczy wyczytałam sobie. No, pisze capace di assorbere più liquidi, lunga levitazione più glutine. Ja sobie napisałam po włosku, bo wiecie, że ja po włosku władam jak językiem polskim, bo mieszkam tu 36 lat. Dobra, to tak, to musimy odmierzyć. No i teraz zamiast użyć 400 g normalnej mąki pszennej, to ja zrobię 200 g mąki 00, tej mąki, i 200 g mąki Manitoba. To dobra, to ja sobie włączam już tutaj, kochani, moją wagę. Teraz ja tą wagę tak postawię, żebyście widzieli. Wstawię Was do statywu i będziemy raz, dwa przygotowywać ciasto na chrusty. Jak powiedziałam, dzisiaj robimy chrusty. Drugi przepis to będzie właśnie będzie chleb razowy, który ja już robiłam, ale dzisiaj zrobię w 2 różnych miskach, bo jeden będzie z solą, drugi bez soli. Ok? Zostańcie do końca, bo będziemy też po prostu piec te chrusty. Po prostu dzisiaj jest dzień na wspólne gotowanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które się pojawiły na moim kanale. Niech wiedzą, że są na kanale kuchni włoskiej, można powiedzieć. Kanał się nazywa Przepisy jak u babci. Ojejku, tutaj muszę wyzerować to, wyłączę. Przepisy jak u babci, nie jestem babcią, mam na imię Ewa. Ale kanał tak się nazywa i mi się podoba ta nazwa. Najpierw musimy wsypać 200 g mąki
Wy użyjecie 400 gram normalnej mąki, ale ja tutaj, tak jak Wam powiedziałam, robię 200 gram mąki 00 i 200 gram mąki Manitoba. Manitoba. Sprawdźcie sobie na internecie, może znajdziecie w języku polskim tą informację. Robimy tak, 200 gram. Zresztą widzicie wszystko. Dobra. Pół na pół. Wtedy te nasze chrusty będą elastyczne. O, jest! No 201 gram. Oj kurczę, Felek, trzeba odebrać. Jest 200 gram. Widzicie? Widzicie. Super. Resztę to będzie do podsypania, bo tu troszeczkę zostało. No i teraz, żeby było 400 gram, no to musimy dosypać 200 gram. Matematyka to matematyka. Jeszcze nikomu profesor od matematyki nie umarł, jak to się mówi po włosku. Dobra. I ta mąka w porównaniu z mąką 00 to jest mąka taka żółta. Ona jest bardzo dobra. Ja z tej mąki właśnie, z samej tej mąki robiłam ostatnio ciasto takie mieszane łyżką, wyszło rewelacyjne. Idźcie, zobaczcie sobie na mój przepis. Jak robiłam chleb i tam pokazywałam to ciasto. Jest nawet przepis. Ojejku. O. Jest 400 gram. Dobra, powtarzam dla wszystkich użytkowników, że przygotowuję chrusty, gdzie normalnie powinno być 400 gram normalnej mąki, ale ja sobie dzisiaj robię eksperyment, zobaczymy jak wyjdzie. 200 gram normalnej mąki pszennej w Polsce i 200 gram mąki Manitoba. Jeżeli dostaniecie w Polsce mąkę Manitoba, tak pisze farina tipo Manitoba, to kupcie. Ona ma taki znaczek W350 i jest elastyczna z tego względu po wyrobieniu, bo ma więcej glutenu. Dobra, a później będziemy robić chleb razowy. Ok, czyli już mamy odmierzone składniki. A resztę to już będzie później. Teraz ja tą wagę wyłączam, odstawię sobie ją tutaj. Witam serdecznie wszystkie osoby, które się pojawiły na tym kanale. Ja robię chrusty. Chrusty po włosku to frappe, albo cięci, albo inaczej. Można powiedzieć, podniosę Was, żebyście widzieli, co jest na stole. Albo inaczej cięci, frappe, albo kiakiery. A po polsku mówi się chrusty, albo faworki. Aha, faworki. Dobra, tą mąkę mamy odmierzoną. Wsypujemy mąkę do miski. Ok, dobra, włożę to. Następnie do mąki dodajemy szczyptę soli. Składniki znajdziecie pod tym live'em. Szczypta soli. Co następnie mamy dodać? Mamy dodać 60 gram cukru pudru. 60 gram cukru pudru. Jak dodam wszystkie składniki, wyrobię, to jeszcze raz Wam powtórzę. No i do tego mamy dać łyżkę octu. Ja mam ocet 6%, kochani. Wy dodajecie ocet 9% albo 10%, albo taki ocet, jaki macie. Może nawet być ocet jabłkowy, ale ocet jabłkowy ma tylko 5%, tak mi się wydaje. To jest składnik sekretny. Dlaczego dodajemy ocet, to ja Wam powiem później. A teraz to zostańcie i oglądajcie, jak szykujemy. Właśnie, widzicie, jest łyżka? Wlejemy, ok. Alla grande, jak to się mówi. Benvenuti al mio canale che si chiama Ricetti della nonna come una volta. Sto preparando le frappe. Frappe italiane, non frappe polacche. Przepis na frappe. Chi piace questo canale può iscriversi. Tutte le ricette che metto a questo canale sono anche nella lingua italiana. Ok. Teraz następny składnik mamy dać śmietany. Ale co zrobimy? Najpierw sobie troszkę to zamieszamy. Jak widzicie, do chrustów nie dodajemy
w przypadku włoskich chrustów ani jajka, ani proszku do pieczenia, ani niczego. W Polsce różnie się robi chrusty i dodaje się też jakiś tam tłuszcz. Ja robiłam polskie chrusty, ale już nie pamiętam przepisu, trzeba byłoby ich zobaczyć. Witajcie na moim kanale. Kanał się nazywa Przepisy jak u babci. Nie jestem babcia, mam na imię Ewa i robię chrusty włoskie. Chrusty włoskie, które po włosku nazywają się frappe albo cięci, albo inaczej chiacchiere. Dobra, chiacchiere, wiecie co, jeszcze sobie rękawiczki założę zielone, zielony kolor to jest na szczęście, zielony kolor to jest, jak to się mówi po polsku, nadzieja, ale we Włoszech jak ktoś mówi, jestem na zielono, sono in verde, tak się mówi, to znaczy, że nie ma kasy, że nie ma pieniędzy. Jak coś to mówi sono in verde, czyli nie mam pieniędzy. Ale jak widzicie, w fladze włoskiej jest kolor zielony, czyli nadzieja. Ja też właśnie sobie dzisiaj założyłam też bluzkę specjalnie zieloną. Nadzieja, że wszystko wyjdzie dobrze. Dobra, kochani, wlewamy stopniowo śmietanę i będziemy mieszać. Ja tu mam odmierzone śmietany 35% 250 ml, ale w związku z tym, że dodałam mąkę, która się nazywa Manitoba, farina Manitoba, jeszcze raz Wam pokażę, farina tipo Manitoba, ona więcej płynów pochłania i ma więcej glutenu. Oj, tu już mi się rozsypało, więc zobaczymy, czy trzeba więcej śmietany dodać. Ja mam śmietanę, więc jeżeli tak, to po prostu dodamy. O, zamieszam, zobaczymy, co się wydarzy. Patrzcie, uczcie się, pamiętajcie, że trzeba w kuchni być elastycznym, jak ta gumka elastyczna do włosów. I w życiu też trzeba być elastycznym, bo jak ktoś jest taki sztywny jak kołek, to tak się mówi czasami do kogoś, jesteś sztywny jak kołek. No, a tu trzeba być elastycznym, bo życie jest jedno i jak my nie będziemy się dostosowywać do różnych sytuacji, tylko będziemy jak te szablony, to życie przeżyjemy byle jak. Już nie powiem gówniano, bo brzydkie słowo, ale byle jak. Teraz wiecie co ja Wam powiem? Ja sobie przyniosę trochę śmietany, bo będę musiała włożyć ręce. Jak włożę ręce, to z ciastem nie będę latać do lodówki. U nas śmietana po włosku nazywa się panna, przez dwa ny, tak jak konno, panna. A po polsku panna to znaczy co? Panienka. Słuchajcie, to już mi się tu nachlapało, muszę przynieść sobie ten. Wszystkie osoby, które się pojawiły na tym kanale, mówię, że szykuję chrusty włoskie. Chrusty po włosku to frappe albo chiacchiere, albo cięci. Ecco qua, panna. Ja sobie tutaj wleję tej panny trochę, żeby później było wiadomo, ile wlałam do mojego ciasta, bo to muszą być dokładne te. Tutaj mam taką mizurkę 250 ml. Benvenuti al mio canale che si chiama Ricetti come una volta della nonna. Ja sobie tu wleję może 50 ml, nie wlejemy 100 ml. Ile zużyję, tyle zużyję. Resztę zostawię, bo w razie jakby mi była potrzebna, to niech sobie stoi. Co? Postawię ją tutaj, koło mojej biedronki. Specjalnie tą biedronkę sobie tak postawiłam na szczęście. Biedronka po włosku to cocinella. Biedroneczka w kropki. Cocinella. Uczcie się włoskiego. O, moja cocinella na szczęście. Dobra, kochani. Ja jeszcze się Wam pokażę, bo tyle osób przyszło, że szok. Każdy chce wiedzieć, jak wygląda kobieta, która robi te chrusty. Tutaj mam zapisany przepis. Dzisiaj jest 18 styczeń 2025 rok. Oggi 18 gennaio 2025 io sto preparando włoskie italiano frappe, cięci, chiacchiere, come vi pare. Po polsku i polako chrusty. I oto la nonna, która ma, ciao a tutti, okulary mam, robimy frappe, czyli chrusty.
Kto jest pierwszy raz, niech się zapisze na ten kanał. Tutaj się dużo dzieje. Ja nadaję z Włoch, a konkretnie z Rzymu. Dobra, idziemy robić dalej. Bądźcie tutaj na kanale i oglądajcie, co tu się nam wydarzy i co nam się urodzi, jak to się mówi po polsku. Muszę Was dobrze wstawić do tego statywu, żebyście nie wpadli do mojej mąki. Przepis już jest na moim kanale, na tym, co tutaj jest, przepisy jak u babci, ale ja tam użyłam normalnej mąki 00. Natomiast w tej chwili robię eksperyment, tak jak powiedziałam wcześniej. W tym eksperymencie jest to, że dodałam mąkę Manitobę, 50% mąki Manitobę, 50% mąki pszennej włoskiej, która się nazywa 00 po polsku. Oprócz tego dodałam jeszcze następny sekretny składnik, to ocet. Ocet po włosku to aceto. Aceto di 6 gradi, 6%. No i widzicie, i taka sprawa, że trzeba teraz w ruch pójdą ręce i moim zdaniem troszkę trzeba dolać śmietany, bo jednak ta mąka Manitoba pochłonęła nam ten płyn, jak pisze w opisie tej mąki, że mąka jest taka, że ma więcej glutenu, mąka Manitoba, i pochłania więcej płynów. No to nic, no to trzeba dolać. Ja mam dużo śmietany, także nie ma problemu. No, trzeba wyrobić. Bądźcie ze mną. Kto jest pierwszy raz na tym kanale, to niech wie, że to jest kanał kuchni włoskiej. Tutaj będę pokazywać przepisy szybkie, pyszne, z kilku składników. Będę Wam mówić po włosku na live'ach, będę Was uczyć włoskiego, będę Wam robić filmy. Ja dzisiaj chciałam pojechać na plac Świętego Piotra, na Watykan, żeby przejść przez święte drzwi i pomodlić się za wszystkich moich widzów, ale niestety dzisiaj z rana zaczęło padać. No i kochani, zrezygnowałam, bo po prostu jak pojechać na Watykan i nic nie nagrać, a w deszczu się nie nagrywa dobrze. Trzeba dolać jeszcze tej śmietany. W deszczu się źle nagrywa, poza tym na placu Świętego Piotra stoi szopka, trzeba byłoby ją nagrać. Ta szopka też jest piękna, bo ta szopka jest taka znacząca. Tam zrobili takie jakby jeziorko, łódka, to znaczy, że tyle właśnie emigrantów, uciekinierów z różnych krajów, gdzie są wojny, przypłynęło przez morze do Włoch. Dużo osób zginęło, to jest bardzo taki temat gorący we Włoszech. No i ja chciałam tą szopkę też nagrać Wam, zawsze to jest pamiątka, ale niestety pogoda nie pozwoliła mi podjechać tam. Ja mówię, w deszczu z parasolką, to co to za nagrywanie? Głupiego robota, za przeproszeniem. No, teraz trzymam sobie tą miskę, bo wiecie, trzeba to dobrze wyrobić. Nie podsypujemy mąki, bo znowu jak podsypiemy mąkę, to znowu trzeba dolać śmietany. A tu chodzi o to, że trzeba to ciasto wyrobić trochę. No trochę siły trzeba mieć, no to żeby mieć siłę, to rano trzeba zjeść owsiankę z bananem. Banan ma dużo potasu, później przed południem wypić sobie szklankę soku wyciśniętego z pomarańczy. Jak idziemy do baru włoskiego, to w każdym barze włoskim cały rok są pomarańcze i można prosić świeży sok. I jak idziemy do włoskiego baru, to mówimy tak. Sok z pomarańczy wyciśnięty to się mówi spremuta di arance. Spremuta, bo spremere to jest wycisnąć. I mają takie fajne maszyny. Kto jeździ samochodem po świecie, zatrzymuje się na stacjach benzynowych, a my jeździmy samochodem, to na tych stacjach benzynowych, na przykład we Włoszech, w tych barach mają taką maszynę, gdzie jest taki kosz, dużo pomarańczy. I te pomarańcze, jak się włączy maszynę, to one lecą, no nie mogę się zatrzymywać z pracą. Lecą do tej maszyny i później leci sok. One mają tam specjalne jakieś tam trybiki,
przecinane są, wyciskane i super. A w niektórych tych barach, bar po włosku to inaczej po polsku kawiarenka, w niektórych barach jest tak, że po prostu mają taką maszynę ręczną, że przekrawają pomarańcze na pół, wkładają i tak przyciskają i wychodzi ten sok. Czy ten sok jest całkowicie wyciśnięty? Trudno mi powiedzieć. No ale tak wygląda. No i wracając do tego, żeby mieć siłę z rana, to po prostu trzeba zjeść owsiankę z bananem i wypić sok z pomarańczy. Owsianka z bananem to po włosku fiocchi di avenna con banana, ale jeszcze trzeba dodać jogurt. Owsianka taka, wiecie, na jogurcie. Ja sobie kupuję, ojejku, przesunęłam się. Ja sobie kupuję owsiankę taką, otręby owsiane. Wczoraj robiłam na live'ie, jak zrobić mleko kokosowo-owsiane. Przepis wzięłam z kanału, który Wam polecam. Nazywa się Co ugotujemy, to zjemy. I to mleko owsiano-kokosowe wyszło rewelacyjne. Ja użyłam właśnie otrębów owsianych, a Emilia z kanału Co ugotujemy, to zjemy, po prostu użyła normalnych płatków owsianych górskich. Jeszcze raz powtarzam kanał, który reklamuję na tym live'ie. Co ugotujemy, to zjemy. Zaglądajcie do koleżanki, bo ona opracowała też wspaniały przepis na chleb i piecze tego chleba bardzo dużo. Ja dzisiaj też będę robić chleb na live'ie tutaj, jak odstawimy to ciasto. Zobaczcie, jak fajnie mi się wyrabia. Widzicie, jakie jest miękkie. Dzięki temu robi się elastyczne. Trzeba mieć trochę cierpliwości. Dzięki temu, że użyłam tej mąki. 50% mąki Manitoba i 50% mąki 00. Mąka po włosku to farina. Także użyłam dwóch różnych mąk. Poczytajcie sobie na temat tej mąki, bo już na początku tego live'u powiedziałam, co to za mąka. A jak nie, to się cofniecie z live'em, jak ktoś będzie oglądał i później sobie posłucha. Ale jak chcecie, to mogę jeszcze raz Wam powtórzyć. Tylko napiszcie, czy chcecie, czy mam Wam powiedzieć, co to jest za mąka. Czekam na Wasze komentarze. Tutaj mam pod nosem ten telefon, więc widzę, czy ktoś pisze, czy nie. Ojejku, oj, dużo napisaliście, o, strasznie dużo, ojejku, to dobra, to jak ja przeczytam, jak skończę tutaj robić to ciasto, to wezmę, raz, dwa, przeczytam i będę dalej robić, bo będziemy robić chleb. Chleb z tej mąki razowej, kochani. Włoska mąka razowa się nazywa farina mąka. Di grano tenero, taka miękka mąka, tak, tenero to miękka. Integrale, czyli razowa. Ja już z tego robiłam live'a, miałam 6000 ludzi i chleb wyszedł bardzo pyszny i robiłam go z orzechami. Ostatnio robiłam z orzechami. Bo pierwszy raz jak robiłam, to nie robiłam live'a i zrobiłam właśnie z tej mąki. Także zostańcie i będziemy po prostu robić wszystko. Nie wiem, myślę, że już jest. Do jakiego momentu wyrabiamy ciasto? Ciasto wyrabiamy, żeby jak dotkniemy, jest elastyczne. Jak dotkniemy, to musi wrócić do swojej pozycji i ono wraca. O, dotykam i wraca. Jest elastyczne, no jest, no bardzo jest elastyczne. I teraz takie ciasto, kochani, ja po prostu owinę folią i albo nawet nie będę owijać folią. Po prostu położę do tej miski i wezmę moją sowę, sowa to gufo i zostawimy na 20 minut, no może powiedzmy na 15 minut, a w międzyczasie przygotujemy ciasto na chleb razowy. No to nastawiamy na 15 minut, bo dzisiaj to obiad będzie bardzo późno. Jest moja sowa, tu jest 0. Poczekajcie, co ona tutaj jest? 20, dobra. Aha, dobra.
Idziemy 0 i kręcimy na 15 minut. O, tu będzie 15, tu jest 15. W połowie, dobra, jest w połowie, jest. Sowa po włosku to gufo. Albo ciwetta. Ciwetta albo gufo. Są dwa słowa na określenie sowy. Ja sobie kupiłam, bo mi się bardzo podobała, ale w kuchni mam kurkę. Kurka to galina. Galina. Dobra, to już mamy przygotowane ciasto na chrusty. Osoby, które się pojawiły, pokazuję przepis. Mogą sobie zrobić teraz krema. Użyłam 400 g mąki, ale użyłam 200 g mąki 00 i 200 g mąki Manitoba. Tak się nazywa po włosku. 60 g cukru pudru, 200. A teraz zobaczymy, ile użyliśmy tej śmietany. No właśnie, muszę sprawdzić, bo tutaj dolewałam śmietany, więc trzeba poprawić. I moim zdaniem użyłam jeszcze, tutaj zostało 40 ml, a ja wlałam 60. Już Wam pokazuję, bo musicie widzieć wszystko na własne oczy. Widzicie, że jest mniej niż 50, czyli użyłam 60, bo było 100, czyli 250 plus 60, 310 ml śmietany użyłam. Dobra, to ja Was tutaj wstawiam ponownie, bo zaraz będziemy robić chleb. Biorę długopis i poprawię. Tak mówiłam właśnie, że trzeba sobie wlać do pojemnika, żeby później odmierzyć, żeby było dobrze. To poprawiamy, bo wcześniej na filmie, który Wam nagrałam, to jest 250 ml śmietany. Na tym, co już są te chrusty. A w ogóle to tamte są inne, bo tutaj jest też ocet. Dobra, to tu przekreślimy i napiszemy 310 ml. Dobra, to przekreślimy. Albo tu tak napiszę. 310 ml. Dobra, jeszcze raz powtarzamy. 400 g mąki, 200 g mąki 00, 200 g mąki Manitoba, 60 g cukru pudru, 310 ml śmietany 35%, szczypta soli i 1 łyżeczka octu. Ja mam ocet 6%, a Wy używacie ocet, jaki macie w domu. Jakikolwiek ocet, czy 9%, czy 10%, w różnych krajach różne procenty. No ale musi być co najmniej 6%. Może taki, ja wiem, ocet jabłkowy, co ma 5%, to też może być, ale za mało procent. Dobra, i teraz jak wyrobiłam ciasto, które tutaj jest przykryte, to nie na 20 minut, bo to będzie za długo, tylko na 15, bo ja muszę się pospieszyć, bo ja muszę jeszcze obiad zrobić, więc Wy możecie postawić na 20 minut, a u mnie jest 15 minut. A teraz zaczynamy robić chleb. Witajcie na moim kanale. Kto jest pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania. Ja gotuję każdego dnia i lubię gotować. Gotuję każdego dnia i robię każdego dnia live'y. Dobra, kochani, teraz będziemy odmierzać mąkę, pół kilograma mąki, bo będziemy robić chleb razowy. Już podaję składniki. Widzicie? Dobrze widać? Podam składniki i przeczytam, co tam napisaliście. Pół kilograma mąki razowej, 350 do 400 ml letniej wody. 350-400 ml, zależy jaka jest wilgotność powietrzu i tak dalej. 7 gram drożdży suchych, czyli instant, ale jak nie macie 7 gram drożdży suchych, możecie użyć 25 gram świeżych drożdży, 2 łyżki oleju roślinnego, 1 łyżeczka soli, 100 gram i tą sól rozpuszczamy w wodzie. Zresztą zobaczycie, o co chodzi. Bez cukru ten jest chleb. Ja go już robiłam, wychodzi przepyszny. A drugą część chleba, drugie pół kilograma robię bez soli dla mojego męża, bo mój mąż je bez soli. Tak to wygląda. Róbcie sobie screena, tryk i jest ok. Zresztą ja też muszę zrobić fotkę. Teraz tak, wezmę okulary te i przeczytam, co Wy tam napisaliście, a ja wezmę, odstawię tą mąkę Manitobę, bo normalnie jeszcze się pomylę.
I zaraz będziemy ważyć mąkę razową, integrale, dobra? No a śmietana też już mi jest niepotrzebna, więc żeby mi się nie zepsuła śmietana, to co robimy? Kochani, przelewamy resztę śmietany do naszego pojemnika i wstawiamy do lodówki. Wszystko na wagę złota. Jak wiecie, w kuchni nic się nie może marnować. Po włosku się mówi in cucina non si spreca niente. Dobra. Raz, dwa, przeczytam, co tam napisaliście i będziemy dalej. Jeżeli jakiś użytkownik napisał głupoty, to jest automatycznie, po prostu jest automatycznie kasowane przez system lub przeze mnie. Także rękawiczkę sobie ściągnę, żeby mogła dotykać, co tam właśnie napisaliście i czy trzeba kogoś tutaj zablokować, bo to różnie bywa. Ok, co tu się zrobiło? Dobra. Nie, patrzcie na mąkę i na moje rzeczy. Ja nie mam kanału Gotuj z Kasią, tylko ja mam kanał Mangiare Łewki, także jeżeli ktoś chce, to może iść sobie tam. No i tego. I po prostu tam mam 1700 mam przepisów, 1300 przepisów mam kulinarnych, czyli przepisów takich różnych, natomiast resztę to są live'y takie edukacyjne. A teraz ja czytam, kto co pisze. Jeżeli jakiś komentarz będzie fajny, to ja zaraz odpowiem na komentarz. Wszyscy użytkownicy, którzy głupoty piszą, są automatycznie kasowani przez system lub przeze mnie. Po zakończeniu live'u nie ma czatu, więc nie macie satysfakcji odtwarzania swoich głupot. Także kochani, wszystko będzie kontrolowane przez system. Ok, dobra. Zobaczymy, czy tutaj jest wszystko pod kontrolą. Ok. Dobra, zabieramy się, kochani, do pracy. Ok, dobra, idziemy robić. Już jest wszystko pod kontrolą. Wszyscy są pod kontrolą systemu YouTube'a i robimy teraz chleb. Chleb razowy. Więc do przygotowania tego chlebu jest potrzebne nam pół kilograma mąki razowej. Włączymy maszynkę, sobie wagę i będziemy sobie ważyć pół kilograma. W międzyczasie, ile nam jeszcze minut tu zostało? A do końca jeszcze trochę. Dobra. Muszę się pospieszyć, bo zaraz będziemy wyrabiać ciasto na chrusty i będziemy piec. Pół kilograma trzeba odważyć tej mąki. Ok, no ile tu jest?
O, a tam 506 gramów, no dobra, odbiorę, niech będzie to o, już widzicie, że za dużo odebrałam. Niech będzie pół kilograma mąki. Oczywiście teraz tą mąkę sobie przesypiemy do tej miski i drugie pół kilograma odmierzymy raz, dwa do chleba bez soli. Także ja sobie tutaj tą miskę postawię i zaraz weźmiemy następną mąkę. Tu mi braknie, bo tak jak powiedziałam, robię chleb pół kilograma z solą i z orzechami, a drugie pół kilograma będzie chleb bez soli, bo będę miała 2 foremki i od razu wstawię 2 foremki do piekarnika. Mam takie fajne, potłużne foremki, więc jest ok. Używam mąki razowej. Mąka razowa po włosku to farina integrale. Dobra. Wszystkie osoby, które się pojawiły na tym kanale, pozdrawiam serdecznie. Jeżeli Wam się kanał podoba, idźcie, zobaczcie, co ja tam ciekawego gotuję, to zostawcie suba i oczywiście pozytywny komentarz. Negatywne komentarze są kontrolowane przez system YouTube'a i automatycznie blokowane i już taki użytkownik nie ma szans na pojawienie się ponownie na moim kanale. Tutaj następne pół kilograma odmierzyłam i wsypałam do drugiej miski. I teraz musimy dodać 7 gramów tego, 7 gramów lievito di birra, czyli drożdży suszonych. Dobra, bo ja myślałam po włosku, myślę po włosku i tak się zastanawiałam, co mam powiedzieć. Po polsku, jak mam to powiedzieć? Drożdże po włosku to lievito di birra. Takie są drożdże suszone. Instant. Zamiast 7 gram drożdży suszonych możecie użyć drożdże świeże, czyli 25 gram. Muszę sobie rękawiczkę ściągnąć, bo nie dam rady tutaj przy tego otworzyć. I do każdej miski wsypujemy 7 gram drożdży. No widzicie, tu jest 2 gramy i jeszcze musimy to sypać. Zaraz to zrobimy. Ok. Jest 7 gram. To wsypujemy do tej pierwszej miski. Ok. Teraz położymy. Wyzerowało nam się i teraz następne 7 gram. Tutaj jest 6 i troszeczkę trzeba dodać. I będzie 7 gram. Bo tak jak powiedziałam, 1,5 kg mąki razowej jest na chleb z solą, drugi jest bez soli. Więc mam 2 miski. Ok, jest 7 gram. Perfetto. Przybliżę, to widzicie, że jest 7 gram. Ok, resztę schowamy i zaniesiemy na swoje miejsce, ale zanim zaniosę, to wsypię widzicie, zaraz będziemy wałkować nasze ciasto i już mamy odmierzone składniki, już więcej nic nie musimy odmierzać, bo tutaj musimy dodać następne rzeczy. Zajmie mi ile? Tutaj mi zajmie kilka minut i tu kilka minut. Momentu, poczekajcie, bo muszę pomyśleć, czy ja będę je wyrabiać teraz, ten chleb razowy, czy wezmę się za moje chrusty, a chyba za chrusty się wezmę. Tu mam przygotowane 2 miski. W każdej misce jest po pół kilograma mąki razowej i w każdej misce jest po 7 gram drożdży suszonych. Następnie do każdej miski dodam, tu nie dodam soli, a tu dodam sól. Powiem jeszcze składniki i odstawię, dlatego żeby to wszystko wyrobić, to i to,
muszę mieć co najmniej 20 minut, a ja w ciągu 20 minut wyrobię ciasto na chrusty i będę piekła, a po upieczeniu wezmę się za robienie obiadu, a po obiedzie dokończę przygotowywanie chleba, wtedy się z Wami połączę. Więc na tym etapie się żegnamy z chlebem, bo się z chlebem później połączymy. Ja się z Wami później połączę. Teraz dokończę moją pracę z chrustami. Ale gdyby ktoś chciał wiedzieć, jakie są składniki na chleb, to już mówię. Pół kilograma mąki razowej, 350 ml lub 400 ml letniej wody. W tej letniej wodzie rozpuszczamy 10 gram soli. Dodajemy 7 gram drożdży tutaj, dodajemy tu do środka 2 łyżki oleju roślinnego i na tym kończymy. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Należy wziąć sobie ściereczkę, przykryć to wszystko, tak. Ja tutaj nawet 2 ściereczki przygotowałam sobie na te dwie miski, zobaczcie, jedna czerwona, druga ciemna i po prostu myślałam, że się wyrobię, a jednak się nie wyrobiłam w czasie. I taki chleb, takie ciasto odstawiamy do wyrośnięcia gdzieś na 1,5 godziny do 2, a później, kochani, pieczemy w temperaturze 180, o tu nawet nie napisałam jaka temperatura, ale pieczemy w temperaturze 180 stopni, 35 minut do 40 minut, pieczemy na ostatniej półce. O, a druga, no to tu sobie zapisałam, że drugi chleb będzie bez soli. To tyle na ten temat. No niestety muszę zrezygnować z przygotowywania tego i to odstawię sobie tutaj na bok. Dobra, niech tu stoi w boku, bo stół mi jest potrzebny, żeby po prostu przygotować te chrusty. Nawet dwie łyżki przygotowałam, ale to widzicie, jak jest, tak jest. Pamiętajmy, że jak pracujemy, starajmy się utrzymywać czystość na naszych stołach. Może mnie jakiś kucharz ogląda, to już wie, o co chodzi. Dobra, raz, dwa, rozwałkujemy. Ocet zabiorę, co jest niepotrzebne, to zabieramy, to zabierzemy. Co to jest za farina integrale, to położę tutaj. Ok. I będziemy dalej kontynuować naszą pracę. Sól też odstawię, bo sól idzie do naszych tych chlebków. Ok, tutaj to, tu jest to mogę zabrać. Dobra, kochani. Gotowi do pracy? Bez pracy nie ma kołaczy. Tak sobie położymy, zobaczymy jak to będzie na tym stole, bo ja stolicę sobie przygotowałam. Oj, mam nadzieję, że jednak tak będziecie musieć stać tak. Chleb razowy to tu położymy. Witam serdecznie wszystkie osoby, które się pojawiły w tej chwili na moim kanale. Ja przygotowuję w tej chwili chrusty z przepisu włoskiego ze składnikiem takim sekretnym jak ocet 6% i mąka włoska, taka Manitoba, można powiedzieć nie włoska, bo to ziarno się produkuje w okolicach miasta Manitoba na północy Kanady. Nie wiem, czy wiecie, tak musi być to. Ja Was może jakoś tutaj przedstawię w ten sposób, żebyście widzieli jak robię. Ok, jest, no tak, jakoś tak będzie. By tak było równo. Chcę, żebyście mieli też piękne widoki. Trochę podsypię mąką moją stolnicę.
Nie wiem, który wałek użyję, czy czerwony, czy ten. 2 wałki sobie przyniosłam. Tutaj sobie podsypałam mąką stolnicę, w razie czego otworzę następną torebkę tutaj nad tą stolnicą, ale maksa. Mówię wam, jak te torebki z mąką są zaklejane, że szok. No trudno, o kurczę, telefon, jeszcze rozerwałam, to będzie już normalnie. Mamma mia. O, dziura się zrobiła. Dobra, jest. Jest jak jest, okej. Dobra, tutaj jest już przygotowane, to wyrzucę. Nie uciekajcie od ekranu, bo tutaj się dużo dzieje. Ja będę teraz przygotowywać ciasto na chrusty. Tak wygląda ciasto na chrusty, które przed chwilą zrobiłam, 20 minut temu. Muszę sobie zrobić fotkę drugim telefonem, żebym miała do mojego filmiku. Dobra. Co zrobimy? Weźmiemy sobie, ukroimy połowę z tego. Połowę włożymy ponownie do miski i przykryjemy, żeby nam ciasto nie wysychało. Ponownie przykryję ściereczką. Ok, odstawię tu. I teraz, zobaczcie, jakie elastyczne, ojejku. Nie wiem, czy tak, jest ok. Tutaj telefony niech będą, bo będę robić fotkę. Może tutaj sobie postawię tu mąkę. No. Musimy rozwałkować tak na, ja wiem, no może na 2 mm. Zobaczymy, co tutaj będzie mi się robić, ale fajne to ciasto jest, mówię wam, takie fajniutkie, elastyczne, super. Róbcie chrusty z dziećmi, dzieci lubią takie prace właśnie z rodzicami, zamiast ich zostawiać samych z jakąś gierką, to dziecko jak uczestniczy z rodzicami w jakichkolwiek pracach, to po prostu cieszy się, że może podać mamie coś, że może zamieszać w misce. No mówię wam, to jest najlepszy czas dla dziecka, jak uczestniczy. Takie sztuczne zabawki to nie jest to. Dziecko na przykład jak tatuś coś tam wierci i mówi tak: o, potrzymaj mi śrubokręt, albo daj mi śrubkę. Ojejku, jak się dziecko cieszy. Albo mama coś tam miesza i powie: pomieszaj, zamieszaj, wsyp mąkę, dodaj proszek do pieczenia. To dziecko będzie takie szczęśliwe, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Wszystkie dzieci angażujemy do naszych prac domowych. Kiedyś w dawnych czasach więcej było ludzi na wsi niż w mieście, bo to się mówi, że kraj był bardziej rolniczy niż miejski. Jak to się jeszcze 100 lat temu, no to dzieci wszystko były cały czas przy boku rodziców. A jak rodzice szli na pole, to zawijali w zawiniątko, w jakąś tam chustę dziecko i kładli w bruździe i pracowali w polu. A na przykład w Peru, w tych krajach Ameryki Południowej, tak się podsypię, to oni po prostu, ale elastyczne ciasto, no nie macie pojęcia, to oni cały czas te dzieci noszą na plecach. Wiecie co, napije się wody. Takie, tam te chusty są, a teraz ludzie też cały czas mają takie chusty. Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Później będę czytać i tak jak powiedziałam, system będzie kasował osoby, które głupio będą pisać, a jak ja skończę robić chrusty, to też osoby, które będą, ojejku, co się zrobiło z tym obrazem, to też będą przeze mnie likwidowane. Ja się nie będę komentować żadnych komentarzy,
czy coś tam ktoś napisał, po prostu to jest kanał kulinarny. Od razu zapowiadam, teraz już nie będę zaglądać, tylko będę robić i gadać do Was. A kto chce, to słucha, kto nie chce, to jest wolny, może się zmienić kanał, iść na inny kanał. Ja w tej chwili przygotowuję chrusty włoskie. Przepis na te chrusty dostaniecie w opisie tego live'u, ale już po obiedzie, bo jak zakończę live'a, zakończę smażyć, to ja robię obiad. I muszę raz się pospieszyć, bo mąż jak głodny, to zły. Tak to się mówi, po polsku też. Polak jak głodny, to zły. No ja wiem, jeszcze tak rozwałkuję tu. Ale fajne to ciasto jest. Ja pierdzielę. No super, ale super. Może zrobimy tak, że ja usmażę pierwsze chrusty, a później zrobię obiad i dokończę później. Zostaniecie na pierwszych chrustach i z Wami się rozłączę, ok? Bo to będzie za długo. A ja w międzyczasie przygotuję obiad, będę robić i wszystko będzie naraz. Musimy sobie tak ukroić tak, żeby było równo, ok? Robimy sobie taki prostokąt. Wszystkie nierówne boki trzeba obciąć z tego względu, żebyśmy mieli piękne chrusty. A to ciasto bierzemy, elegancko sobie gnieciemy i kładziemy do naszej miski. Witam serdecznie na moim kanale wszystkie osoby, które się teraz pojawiły. To jest kanał kulinarny. Ja gotuję od 6 lat na YouTubie. Mój kanał duży nazywa się Mandzia Rełewki. Na tym kanale mam 1700 filmów, w tym 1300 przepisów. A ten kanał Przepisy jak u babci powstał z takiej przyczyny, że algorytm YouTube'a tam już nie reklamuje tak moich filmów, w związku z tym, że tam mam bardzo dużo fajnych filmów i przepisów, więc ja tutaj mam ten nowy kanał, gdzie proponuję stare przepisy i nowe. Oczywiście też zapraszam Was codziennie do mojej kuchni, pokazuję co robię i jak gotuję. To jest kuchnia domowa, to nie jest żadna szkoła kulinarna, ja nie jestem żadną profesorką od gotowania, nauczycielką, tylko pokazuję Wam moje przepisy, które mi wychodzą, robię na żywo i też pokazuję, że nawet jak się robi coś pierwszy raz, to może nam wyjść, tylko trzeba wierzyć we własne siły. Kochani, ja teraz wezmę Was z tą kamerką. Pogadałam i teraz tak pokazuję. Tutaj mam taki, no ja wiem, czy kwadrat, czy prostokąt. Będziemy robić takie paski szerokie. Słuchajcie. O, ja Wam pokażę, jak Włosi robią dwa rodzaje chrustów. Jak oni je robią. W jaki sposób. No i ten pasek szeroki też zrobimy. I teraz tak. Chrusty po pierwsze są duże, no to zrobimy takie, o widzicie, u nich są długie, zaraz wezmę centymetr i Wam zmierzę, momento, znowu Was muszę tu wstawić, bo będziecie wiedzieć mniej więcej, co to się robi z tym obrazem, że tak się jakiś dziwnie nie może ustawić, czy coś, dobra, ok. Ja już Wam powiem, jakie mają wymiary te moje chrusty, wezmę centymetr, więc tak. Szerokie tutaj są na 7 cm, a długie na, tutaj mam 13 cm, a ten ma 14,5 plus minus. Długie 14 cm, tu 13, a szerokie 7 cm. Dobra, no zobacz jaką mam miarkę, wszystko można zmierzyć, długość, szerokość, głębokość, wszystko. I teraz już Wam pokazuję, co się dzieje z naszymi chrustami. Włoskie chrusty to się nazywają frappy, albo chiacchiere, albo inaczej cenci. Chyba te cenci to jest gdzieś w Toskanii. I teraz tak, Włosi nacinają tak, zresztą macie na moim kanale ten przepis, czyli nacinamy raz i drugi raz, raz i drugi raz. Zrobimy jeszcze tak i tak, tak i tak, czyli są dwa nacięcia. Dobra, albo robimy tak jak w Polsce, raz, raz, raz i raz. Teraz ja Was ponownie wstawię tutaj, dobra, bądźcie tutaj, nie ruszajcie się.
grzecznie macie tutaj być w tym. I teraz tak, jak robimy chrusty, no to kto nie wie, to od razu mówię, że przekładamy sobie normalnie nasze ciasto i wychodzi nam taki chrust. Taka oto forma. I ja już idę włączyć olej pod patelnią, bo zaraz idziemy i będziemy smażyć. Okej. Kochani, już włączyłam, już tam będzie nam się grzać, więc teraz tak, te co mają dwie przecięcia, to nie przekładamy, logiczne, no jak przełożysz, jak są dwie. Natomiast ta co ma jedno, to przekładamy sobie tak, o, i jest ok. I następny będziemy smażyć. Resztę dokończę po obiedzie, bo tak jak Wam powiedziałam, jest godzina 2, a my najpóźniej o 2 mamy jeść, ale ja mam szybki obiad, więc mięsko usmażę na patelni, zrobię sałatę bez makaronu i jest już obiad. A na deser będą nasze chrusty. Dobra, i teraz ja sobie to położę, teraz ściągnę rękawiczki moje zielone. I zabieram Was do kuchni, idziemy smażyć nasze chrusty. Zobaczycie, co się wydarzy. Okej, dobra. Taki talerz, żeby było pięknie. Teraz tak, chrusty sobie położymy na ten talerz, raz, dwa, żeby usmażyć. Jeszcze Wam pokażę, jak się sprawdza olej, czy jest gotowy do smażenia. No i będziemy nasze chrusty smażyć. Tu mam ten. Także pierwsze chrusty zrobione. Powtarzam dla osób, zrobiłam chrusty włoskie, które się nazywają po włosku frappe, cięci, tak jak chcecie, tak się nazywają. Ja to zaniosę do kuchni. Okej. Już Was wezmę do kuchni. Wezmę jeszcze ten przepis. Momentu. Idziemy. Aha, łyżkę miałam wziąć. Wezmę Wam przepis i idziemy do kuchni. Będziemy smażyć nasze chrusty. Ok. Przygotowane. Może Was trochę... O, tak zrobię. Może obniżę trochę te nóżki od tego statywu, żebyście lepiej widzieli. I tak Was postawiłam. Ok. Dobra. Tak. Chyba będzie dobrze. Tak. To jest do faworków, ktoś coś tam pisze, dobra, nie będę czytać, bo będziemy piec. Osoby, które się pojawiły w tej chwili, to mówię, że przygotowałam włoskie chrusty, tak zwane frappe, albo inaczej chiacchiere, albo cięci, tak je przygotowałam. Pierwsza część do smażenia, drugą część nie będę pokazywać, dlatego że biorę się za gotowanie obiadu. Po obiedzie połączymy się, dokończymy smażyć i dokończymy robić ciasto na chleb, ok? Także tylko jesteśmy do tego momentu, jak będziemy smażyć. I tutaj mamy składniki, jeszcze raz powtórzę dla osób, które się pojawiły. Użyłam 400 g mąki, ale ja użyłam mąki 00, bo mieszkam we Włoszech, i mąki 200 g mąki 00, 200 g mąki Manitoba, 60 g cukru pudru, 310 ml śmietany 35%, szczypta soli, 1 łyżka octu. Ja miałam ocet 6%, wy używacie ocet jaki macie. I teraz ja Was wezmę,
po prostu wezmę Was do ręki i zobaczymy, czy olej jest gotowy. Żeby sprawdzić olej, nie musimy mieć w domu żadnego termometru. Wystarczy mieć taką zwykłą łyżkę drewnianą. Jak włożymy łyżkę do naszego oleju czy do smalcu, bo można też na smalcu smażyć, na smalcu nawet lepiej, bo smalec znosi wysokie temperatury, czyli w wysokich temperaturach się dymi. Jeżeli przy naszej oleju zrobią się bąbelki, to znaczy, że olej jest gotowy. Nasz olej nie jest gotowy. On jeszcze nie ma takich bąbelków, jak powinien mieć. Także poczekamy jeszcze chwilę. W międzyczasie też sobie przygotowałam talerz, na który będę kładła, ale ja jeszcze muszę położyć no będę musiała sobie przynieść, postawię Was, muszę sobie raz, dwa przynieść ten ręcznik, ojejku, ręcznik muszę sobie przynieść kuchenny, żeby położyć, żeby nadmiar tłuszczu odebrać od tych moich chrustów. No dobra, jeszcze sobie fotkę szczelę. Okej, dobra, jest. Zaraz zobaczymy, co tu będzie. Będę sobie drugim telefonem będę sobie robić fotki. Także tutaj tak sobie sfotografuję. Dobra. Ok, sprawdzamy ponownie. Ja Was tutaj przybliżę. Ok. Już Was przybliżam. Jeżeli olej będzie odpowiednio gorący, to wtedy zmniejszamy temperatury, żeby nam się nie paliły nasze faworki, chrusty czy faworki, tylko po prostu mają się nam usmażyć. No jeszcze nie jest. No jeszcze nie jest odpowiednio. O, już zaczyna się robić. Mają być tak szybciutko, mają nam się zrobić takie właśnie, taka pianka dookoła naszego patyka. Czekamy jeszcze chwilę. O, widzicie, już się zaczyna robić. O, teraz jest odpowiednia temperatura oleju. Wstawiamy kła, o widzicie? Teraz jest odpowiednia temperatura i na taki olej sprawdzony łyżką, a nie palcem, bo pamiętajmy, jak włożycie palec do oleju, to już palca nie będziecie mieć. Także taka sprawa i teraz wrzucamy nasze chrusty. Wrzucę Wam jeden taki, a wrzucę Wam też jeden taki. Ok, i wrzucę Wam jeszcze taki. Nie będziemy dużo wrzucać, bo tutaj jest patelnia nie za duża. Ja odpowiednio muszę sobie po prostu przygotować, czym ja będę. Aha, może tym będę wyciągać. Dobra. Ok. Ale fajnie nam się robią. Super. A nawet zostawię na tą temperaturę, bo jakbym zmniejszyła znowu, to możliwe, żeby mi się nie smażyły, a jak się wrzuca coś do oleju, to gorącego, to temperatura i tak spada. Także niech będzie jak jest. Nie wiem, może jeszcze jeden wrzucę. Nie, poczekam. Dobra, nie będę wrzucać. Patrzcie, jak tutaj się smażą te moje faworki. Super. Pozdrawiam wszystkie osoby, które się pojawiły na tym kanale. To jest kanał kulinarny, nazywa się Przepisy jak u babci. Przygotowałam ciasto na chrusty. Chrusty z przepisu włoskiego. Tutaj jest część ciasta na chrusty. Przepis znajdziecie w opisie tego live'a, ale już po obiedzie. Czekamy, aż nam się usmażą. Takim sekretnym składnikiem jest ocet 6% i oczywiście mąka, która się nazywa Manitoba. Użyłam 200 g mąki 00, bo takie są typy włoskiej mąki, i 200 g mąki Manitoba.
No oczywiście 60 gram cukru pudru i 310 gram, 310 ml użyłam śmietany 35% i dodałam szczyptę soli. Zobaczcie, jak fajnie się robią te chrusty. Takie chrusty można oczywiście raz, dwa posypać cukrem i cukier tak fajnie się zrobi na tych chrustach, ale ja po prostu chcę, żeby one odeszły od nadmiaru tłuszczu. Tutaj można polać, bo to jest takie jakieś białe, to polejemy, ok, niech się to usmaży. Ja tak tutaj poleję olejem, niech się usmaży to białe, bo po co takie białe? Ok, fajne chrusty, zobaczcie. Ocet powoduje to, że nie wsiąka w chrusty dużo oleju. Albo zamiast octu możemy dodać też łyżkę spirytusu albo łyżkę wódki, ale tutaj w tym przypadku używamy octu. Ja mam taki przepis octem. Widzicie, jak fajnie zrobione. Jeszcze przekręciłam, bo chodziło mi o to, że tam to było troszkę białe i ja teraz tutaj mam talerz. Na ten talerz wyłożymy nasze cudowne chrusty, inaczej po włosku frappe. Ok. I tak jak powiedziałam, usmażę te pierwsze chrusty, rozłączam się z Wami, robię obiad i widzimy się, jak zjem obiad, nie wiem, czy za pół godziny, czy za 40 minut. I dokończymy piec nasze chrusty i dokończymy piec robić chleb razowy, który właśnie przygotowałam właśnie częściowo mąkę na chleb razowy, ale po prostu nie mam czasu, żeby go wyrabiać, więc wyrobimy wspólnie, jak już się ponownie pojawią. Jeszcze mi zostały dwa i tutaj są te zrobione. Zobaczcie, jak wyglądają, fajne, mięciutkie. Ciasto jest bardzo miękkie, elastyczne, dzięki temu, że użyłam mąki Manitoba. Mąka Manitoba dlatego się nazywa, że zboże jest siane i kultywowane w Kanadzie, w okolicach miasta Manitoba, na północy Kanady. I charakterystyczną cechą tej mąki jest to, że mąka ma wysoką zawartość glutenu. No to sprawia to, że jak ją dodajemy do robienia jakiegoś ciasta, to ciasto jest elastyczne, jednocześnie wchłania więcej płynów i taka mąka nadaje się też dobrze na różne ciasta drożdżowe i na babki też i na inne. Już przekręcamy raz, dwa nasze chrusty, bo zobaczcie, jakie mają fajne, może tak, bąbelki, no może nie widzicie, oj, raz, dwa, tak przekręcimy. No i ja użyłam tej mąki, 200 g mąki 00 typu Tenero, takiej właśnie jak u nas w Polsce mąka pszenna. Witam prezes Radek, cześć Radek. No i ja powiem Wam, że użyłam pierwszy raz tej mąki, bo jak dzisiaj spotkałam taką moją znajomą Węgierkę tutaj w Rzymie, w moim ulubionym barze, to ona mówi: Ewa, weź dodaj 50% mąki Manitoba i 50% mąki 00. Ja mówię, dobra, no to zrobię tak. I mówi, dodaj łyżkę octu, bo to będzie pycha, a ta pani ma 70 parę lat i większe ma doświadczenie ode mnie w kuchni i lubi też gotować. Pozdrawiam wszystkich, Szymka, nie Szymka, Dariusza i w ogóle wszystkie osoby, które się teraz pojawiły. Wyciąga raz, dwa, bo już się usmażyły te chrusty. Zobacz, jakie bąbelki mają. No zobaczcie, no cudowne. Ojejku. Muszę zmniejszyć gaz, bo jednak widzę, że już gaz jest pod moją patelnią za mocny, więc to nie ma sensu, żeby taki mocny był na te moje chrusty. Zmniejszamy. Jak widzimy, że olej jest za bardzo smażony, to my nie możemy smażyć w bardzo wysokiej temperaturze, bo jeżeli na przykład chodzi o pączki, to one nam się spalą z wierzchu, a w środku będą nieupieczone. Musimy regulować naszą pracę w kuchni. Musimy być elastyczni jak to nasze ciasto. Ja patrzę pod patelnię, jaką
Jaki gaz tu dam, dobra jest. Także taka sytuacja. Zobaczcie jakie, no może tak, o zobaczcie jakie bąbelki idą. Dzięki temu, że dodałam tego octu. Pozdrawiam serdecznie i no to są chrusty Milena. Robię chrusty włoskie z przepisu włoskiego. Przepis znajduje się, no dokładnie ten przepis się nie znajduje na kanale, ale podobny już dałam kilka dni temu. Możecie sobie pójść i zobaczyć. Film tam już po kilku dniach ma ponad 2000 wyświetleń. Mam nadzieję, że będzie bardziej oglądany. Ok, zobaczymy, czy no jeszcze troszkę niech się posmaży. No i tutaj ja właśnie przygotowałam takie chrusty, na razie je nie będę jadła, takie chrusty opruszymy cukrem pudrem i jest niebo w gębie, albo zwykłym cukrem, albo cukrem z cynamonem też można. Zobaczcie, tak wyglądają, taki rodzaj chrustów możecie spotkać we Włoszech. One mają długość 14,5 cm jedne, a drugie mają 13 cm, ale jak pójdziecie do włoskiej cukierni, która się nazywa pasticcera, to możecie spotkać bardzo długie chrusty, nawet takie długie na 30 cm albo i więcej, więc z tego względu nie dziwcie się, bo Włosi takie chrusty pieką. Zobaczcie jakie mają bąbelki fajne. Oj, tak zrobię, o, super. No, także jak ktoś chce. Nie, bez jajka. Weź, litka jest bez jajka. To jest bez jajka. Przepis jeszcze raz Wam pokazuję. 400 g mąki. Ja użyłam 200 g mąki 00 i 200 g mąki Manitoba. Ja mówię, jakie mąki we Włoszech użyłam. A w Polsce użyjecie mąki pszennej, tortowej. 60 g cukru pudru i użyłam 310 ml śmietany 35%, szczypta soli, 1 łyżka octu 6%. Wy możecie użyć innego octu. Nie wiem, czy dostaniecie tą mąkę tak normalnie w sklepie polskim, może na stoisku z mąkami, może będzie jakaś włoska mąka, która się nazywa Manitoba. Manitoba, jeszcze raz powtarzam, to jest taka mąka, która ma więcej glutenu w sobie, wyłączam gaz, wyciągam, z tego względu, że ta mąka, to zboże jest produkowane w Kanadzie, w okolicach miasta Manitoba i od tego miasta tak się nazywa ta mąka, a ta mąka jest super mocna, ma właśnie więcej glutenu, jest elastyczna, jak z niej robimy cokolwiek, wchłania więcej płynów i nadaje się na różne ciasta drożdżowe. Na tym zakończę. Kto chce zobaczyć, jak robiłam to ciasto na te chrusty włoskie, czyli frappe, to sobie cofnie do tyłu live'a. Ja z Wami się żegnam, robię obiad i widzimy się już po obiedzie. A ja sobie jeszcze szczelę fotkę, no zobaczcie jak tu w kuchni mam ustawione i pokażę Wam, tak wyglądają te chrusty. Takie są włoskie chrusty. Włoskie chrusty nazywają się frappe albo chiacchieri albo cenci. Dziękuję bardzo. Jeszcze przeczytam, co tutaj napisaliście, ale za dużo napisaliście, więc nie mam czasu czytać. Dziękuję bardzo, że byliście na live. Kto chce, niech się zapisze. Widzimy się za 40 minut. Jest godzina 15 po drugiej. To widzimy się no około trzeciej albo parę minut po trzeciej. Ciao a tutti.